Dlaczego Gruzini aż tak kochają Polaków? Jeżeli ktoś w Gruzji weźmie cię za Rosjanina, wystarczy, że krzykniesz Lewandowski albo Kaczyński i ten ktoś zmieni o tobie zdanie o 180 stopni. Bo Gruzja to jeden z niewielu krajów na świecie, gdzie bycie Polakiem otwiera przed tobą każde drzwi. Ten mały kraj na Kaukazie wciśnięty między Morze Czarne a najwyższe góry Europy po prostu kocha Polaków. W gruzińskich sondażach od lat zajmujemy czołowe miejsca najbardziej lubianych narodów. Dlaczego historia relacji Gruzji i Polski jest dzisiaj zapomniana? Dlaczego Gruzini tak bardzo nas kochają? Który z Polaków ma tam swoje ulice, a także czy sympatia Gruzinów do Polski i niechęć do Rosji może ulec zmianie? O tym wszystkim opowiem Ci w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Sarmata i tworzę materiały o Polsce i Polakach. Jeżeli ten Ci się spodoba, będę wdzięczny za łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie pominąć kolejnych materiałów. Zaczynamy! Gruzini na swój kraj mówią Sakartvelo, czyli ziemia kartfelów. Liczy 69 700 km² i 3,7 miliona ludzi. Ich język nie jest podobny do żadnego innego. Ich alfabet, czyli jeden z zaledwie 14 unikalnych systemów pisma na świecie, jest wpisany na listę UNESCO. Liczy 33 litery, które wyglądają, jakby to kosmici zostawili po sobie jakąś wiadomość dla ludzkości. Codzienne pozdrowienie Gruzinów, czyli Gamarioba, pochodzi od słowa zwycięstwo. Tak, zamiast dzień dobry mówią do siebie po prostu wygrywaj. Czyż to nie piękne? Chrześcijaństwo przyjęli już w 337 roku, 600 lat przed nami czy Rusią. Obecnie ponad 80% Gruzinów wyznaje prawosławie. To właśnie Kościół przez wieki był tarczą gruzińskiej tożsamości narodowej i chronił swoich ludzi przed turecką, perską i rosyjską dominacją. Gruzja to także wino i to najstarsze na świecie. Pierwsze ślady winiarstwa pochodzą sprzed 8000 lat. Gruzini mają ponad 500 rodzimych odmian winogron. Według językoznawców to właśnie gruzińskie słowo gwino dało początek łacińskiemu vinum. Następnym razem, gdy więc wspomnisz o winie, pomyśl o Gruzji. Przejdźmy do ekonomii. PKB Gruzji to około 34 miliardy dolarów, czyli 30 razy mniej niż Polski. Jednak kraj szybko się rozwija. Wzrost PKB w 2025 roku wyniósł ponad 7%. Ta liczba naprawdę zasługuje na szacunek. Średnia pensja Gruzina to 2000 lari, czyli około 3000 zł miesięcznie, natomiast emerytura to około 600 zł miesięcznie. Pomimo wzrostu w Gruzini wciąż borykają się z ubóstwem, a także z cieniem Rosji. 20% terytorium kraju wciąż jest przez nią okupowane. Ale do tego jeszcze wrócimy, bo nic nie łączy tak jak wspólny wróg i to jeden z głównych powodów, dlaczego Gruzini nas lubią. Mają nas za przykład kraju, który wymazany z mapy wstał z kolan i poszedł do przodu. Ale to nie jedyny powód, o nich jeszcze Ci opowiem, ale żeby naprawdę zrozumieć skąd pochodzi ta sympatia, najpierw cofnijmy się na chwilę o ponad 200 lat. Po insurekcji kościuszkowskiej, a także po powstaniach listopadowym i styczniowym Rosjanie zsyłają tysiące polskich powstańców na Kaukaz. Do 1914 w Gruzji mieszkało ponad 15 000 naszych rodaków. Mieszkał tam kwiat polskiej inteligencji, architekci, inżynierowie i lekarze. I to oni dołożyli naprawdę sporą cegiełkę do zbudowania nowoczesnej Gruzji. Józef Chodźko, topograf i geodeta. Stworzył sieć geodezyjną całego Kaukazu i jako jeden z pierwszych Europejczyków wszedł na Ararat. Ferdynand Rydzewski, budowniczy najdłuższego tunelu kolejowego na Kaukazie. Józef Kognowicki, inżynier, który uczestniczył w projektowaniu wodociągów w Tbilisi. Polscy architekci postawili operę, teatr Rustavelego, dziesiątki budynków w Tbilisi, Batumi i Kutaisi. Jednak jest jeden Polak, którego Gruzini kochają szczególnie i to jeszcze nie ten, który ma tam swoje ulice, o nim później. Teraz mam na myśli Ludwika Młokosiewicza, założyciela pierwszego gruzińskiego rezerwatu przyrody w Langodeki, który obecnie ma już status parku narodowego. Poza tym zakładał szkoły, plantacje cytrusów, a także odkrył sposób na zwalczanie malarii. Jeden z gatunków bażanka kaukaskiego nosi nawet jego imię. Gruzini dalej wspominają go z sympatią i okazują mu szacunek. Jego grób położony w małym gruzińskim miasteczku Langodeki został nawet niedawno odnowiony przez lokalną społeczność. Cześć i chwała bohaterom! W gruzińskiej pamięci Polacy to ludzie, którzy przybyli jako więźniowie, zostali na dłużej i pomogli im budować nowy, lepszy kraj. Jednak ta relacja to nie tylko praca u podstaw, to także pola bitew. Kiedy w 1921 roku Armia Czerwona najechała Gruzję, Polska przyjęła setki gruzińskich oficerów do swoich szkół wojskowych.
Łącznie około 1000 Gruzinów służyło w wojsku polskim, 6 z nich doszło do rangi generała. 20 lat później, podczas II wojny światowej, gruzińscy oficerowie jako obcokrajowcy dostali możliwość bezpiecznego wyjazdu z kraju. Jednak żaden tego nie zrobił. 101 oficerów zadeklarowało gotowość do walki za Polskę. Podpułkownik Walerian Tewzadze dowodził północnym odcinkiem obrony Warszawy. Dostał za to order Virtuti Militari. Na jego nagrobku w Dzierżoniowie widnieje napis: jako Gruzin chciałbym być pochowany w Gruzji, ale jestem szczęśliwy, że mogę spocząć w ziemi szlachetnego i mężnego narodu polskiego. Cześć i chwała bohaterom. I jest jeszcze Grigol Peradze, gruziński duchowny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Znał 15 języków. Został aresztowany i trafił do Auschwitz. Wziął na siebie winę za rzekome zabójstwo niemieckiego oficera. Wszystko po to, żeby uratować współwięźniów. Gruziński kościół kanonizował go w 1995 roku. Cześć i chwała bohaterom. Jak sam widzisz, Polskę i Gruzję łączy naprawdę piękna, choć niestety zapomniana historia. Ale wróćmy do współczesności, do wydarzenia, które każdy z Gruzinów zna na pamięć. 12 sierpnia 2008 roku, 5. dzień wojny rosyjsko-gruzińskiej. Rosyjskie czołgi właśnie wjechały do Gori i stoją kilkanaście kilometrów od stolicy kraju, Tbilisi. Świat wydaje oświadczenia, apeluje o spokój, wyraża zaniepokojenie. Czyli w dużym skrócie nie robi absolutnie nic. Ale jest jeden człowiek, który robi coś zupełnie innego. Tym człowiekiem jest ówczesny prezydent Polski, Lech Kaczyński. W tym momencie chciałbym zrobić pauzę i uprzedzić upolitycznione komentarze. Takie dotyczące wojny polsko-polskiej zachowajcie sobie na inne kanały. Tworzę filmy, żeby łączyć Polaków, a nie dzielić i zależy mi, żeby tak pozostało. Z góry dziękuję. Wracając, Lech Kaczyński organizuje delegację przywódców Europy Środkowo-Wschodniej i leci do oblężonego Tbilisi wraz z prezydentami Litwy, Estonii, Ukrainy i premierem Łotwy. Na miejscu przed budynkiem gruzińskiego parlamentu czekało od 150 do 200 tysięcy ludzi. Kaczyński wygłosił wtedy słowa, które okazały się być prorocze. Że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Tłum przyjął polskiego prezydenta najcieplej jak się dało. Ludzie wiwatowali, a w pewnym momencie zaczęli nawet skandować Polska. To był moment, w którym Gruzini w nas Polakach zobaczyli swoich braci. Braci, którzy wyznają te same wartości, mają te same cele i tego samego wroga. W 2010 roku po katastrofie smoleńskiej Gruzja jako jeden z 23 krajów na świecie ogłasza żałobę narodową. Prezydent Saakaszwili nadał Kaczyńskiemu pośmiertnie tytuł Bohatera Narodowego Gruzji, najwyższe z możliwych gruzińskich odznaczeń. Sam Saakaszwili opisał później swoją drogę na pogrzeb na Wawelu. Leciał małym prywatnym samolotem przez południe Europy, okłamywał kontrolerów ruchu lotniczego we Włoszech i Turcji i nawet nie pytał Ukraińców o pozwolenie na przelot. Wylądował w Krakowie. Wszedł do Wawelu dokładnie w momencie, gdy procesja wchodziła do krypty. Saakaszwili napisał później z gruzińskiego więzienia: Lech Kaczyński był moim politycznym nauczycielem i bratnią duszą. 17 dni po katastrofie Rada Miejska Tbilisi przemianowała jedną z ulic na ulicę imienia Lecha Kaczyńskiego. Potem doszedł jeszcze bulwar Lecha i Marii Kaczyńskich w Batumi i to na jednej z głównych ulic tego nadmorskiego kurortu. Kaczyński ma też swoją ulicę w Gori, mieście zbombardowanym przez Rosjan, a także 2 pomniki, jeden w Tbilisi i drugi w Batumi. Ten drugi odsłonięty w marcu 2022 roku w trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Żaden zagraniczny polityk nie został aż tak uczczony w Gruzji. Tak wygląda tło historyczne, ale jak to wygląda dzisiaj, już Ci odpowiadam. Polacy wciąż zajmują czołowe, a w niektórych badaniach nawet pierwsze miejsca w gruzińskich sondażach najbardziej lubianych narodów. Ostatnie miejsca wciąż okupują Rosjanie i da się to poczuć na ulicy. Magdalena Konik, polska fotografka i pilot wycieczek mieszkająca w Gruzji, której prace były publikowane w National Geographic, opowiada: kiedy mówisz, że jesteś z Polski, nastawienie zmienia się natychmiast, bariery znikają. Wspomina, że kiedy podróżowała z obcokrajowcami i ktoś wspomniał, że jest z nimi Polka, kontakt od razu zmieniał się na lepsze. Jeśli ktoś weźmie cię za Rosjanina, wystarczy krzyknąć Kaczyński albo Lewandowski i atmosfera obraca się o 180 stopni.
Na meczu Gruzja-Polska gruzińscy kibice dopingowali oba zespoły. Podczas Euro, gdy Polska grała z innymi drużynami, na trybunach pojawiały się gruzińskie flagi. Polskie produkty traktowane są jako synonim jakości. Made in Poland i wszystko jasne. Gruzini patrzą na Polskę jako na wzór do naśladowania. Kraj, który szybko stanął na nogi po uzyskaniu niepodległości, wszedł do NATO i Unii, rozwinął się gospodarczo. Ich średnia pensja to 3000 zł, nasza jest ponad dwukrotnie wyższa. Dla Gruzinów Polska jest żywym dowodem, że da się wyrwać spod rosyjskiego cienia. Ale trzeba powiedzieć uczciwie, ta droga do Europy nie jest usłana tylko różami. Od kilku lat rządząca partia Gruzińskie Marzenie, założona przez oligarchę Bidzinę Iwaniszwilego, najbogatszego człowieka w kraju, coraz wyraźniej skręca w stronę Moskwy. W 2024 roku przeforsowała ustawę o przejrzystości wpływów zagranicznych, wzorowaną na rosyjskiej ustawie o zagranicznych agentach. Na ulice w Tbilisi w ramach sprzeciwu wyszło 100 000 ludzi. Potem rząd zawiesił proces wstępowania do Unii Europejskiej do 2028 roku, a protesty wybuchają na nowo, jednak ostatecznie są brutalnie tłumione przez policję. W samej Warszawie działa kilkanaście gruzińskich restauracji. Chinkalia, Rusiko, Granat. Ten ostatni zresztą był w kuchennych rewolucjach Gessler. Haczapuri i Chinkali stały się jednym z najszybciej rosnących trendów kulinarnych w Polsce. Kuchnia gruzińska podbija Wrocław, Trójmiasto, Kraków. Lasza Gongadze, Gruzin mieszkający od 6 lat w Opolu, mówi wprost: znam Gruzinów, którzy wcześniej byli we Francji, Hiszpanii czy Niemczech, ale mówią, że Polska jest najlepszym miejscem do życia. I to jest chyba najpiękniejsze podsumowanie tego, co Gruzini o nas myślą. Kiedy patrzymy się na Polskę i Gruzję obok siebie, podobieństwa są wręcz nierealne. Oba kraje przez wieki były położone między imperiami. Polska między Rosją i Niemcami, Gruzja między Rosją, Turcją i Persją. Oba utraciły niepodległość i oba odzyskały ją w tym samym roku, 1918. Oba zostały zaatakowane przez Sowietów i oba są głęboko chrześcijańskie, a wiara była tarczą tożsamości pod zaborami. Oba mają kulturę, gdzie gość jest świętością. My mamy wigilię, oni suprę. Oba witają gości chlebem i solą. Nawet pierogi i chinkali to dwa bardzo podobne dania. Oba słyną z mocnych trunków. My mamy wódkę, oni czacze. I przede wszystkim oba wiedzą, co to znaczy być wymazanym z mapy, a później na nią wrócić. Stefan Żeromski w swoich książkach zawsze stawiał pojmanego Polaka obok Gruzina na syberyjskim zesłaniu, bo wiedział, że te dwa narody rozumieją się bez tłumaczenia. Kiedy w 2008 roku Kaczyński wchodził na mównicę w Tbilisi, a 200 000 Gruzinów skandowało Polska, nie był to tylko dyplomatyczny gest. To było spotkanie dwóch narodów, które od ponad 200 lat dzielą ten sam sen. Sen o wolności. Podpułkownik Tewzadze napisał na swoim nagrobku, że jest szczęśliwy, mogąc spocząć w ziemi szlachetnego i mężnego narodu polskiego. A Saakaszwili pisał z więzienia, że łączy nas coś więcej niż przyjaźń między państwami. To pokrewieństwo dusz. Dwóch narodów, które cenią wolność ponad wszystko inne. Polak, Gruzin, dwa bratanki. Jeżeli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści Gruzja, a przypnę ci serduszko. Możesz też zostawić suba skromnemu Sarmacie, żeby nie ominąć kolejnych materiałów. Dzięki!